Dziś zanurzamy się w świat wilka, Canis lupus. Korzystamy z artykułu ze strony Psy i Koty. Tak, co jest dość ciekawe, prawda? Strona o domowych zwierzakach, a tu proszę dziki przodek psa. No właśnie, chcemy spojrzeć trochę inaczej, poza ten strach, poza stereotypy, zobaczyć jaka jest prawdziwa natura tego zwierzęcia. Rzeczywiście. Powiesz, wilk to nie jest tylko postać z bajki, czy tam bohater newsów o szkodach łowieckich. To jest naprawdę kluczowy element ekosystemu. No i ma niesamowicie skomplikowane życie społeczne. No dobrze, to zacznijmy może od tej reputacji. Mówi się o obawach, prawda? Leśnicy martwią się o jelenie, hodowcy o swoje stada. Tak, ten lęk jest obecny w wielu miejscach. Europa, Azja, Ameryka Północna, wszędzie tam, gdzie wilki żyją. Ale czy ten obraz takiego, drapieżnika, skupionego tylko na dużych zwierzętach, jest pełny, czy to tak wygląda? No właśnie okazuje się, że nie do końca i tu robi się ciekawie, bo dieta wilka jest zaskakująco elastyczna. Aha. Owszem, polują na duże ssaki, często, co ważne, wybierają te słabsze, chore osobniki. To jest ta, naturalna selekcja. Trochę jak u rysia. Rozumiem. Ale źródło, z którego korzystamy, podkreśla, że równie ważną, a czasem nawet główną częścią ich diety są małe kręgowce. Ptaki, ich jaja. Naprawdę? Tak, nawet jaszczurki, owady, a w sezonie także owoce leśne. To pokazuje ich niesamowitą zdolność adaptacji. Czyli to nie jest tak, że one tylko czekają na jelenia? Absolutnie nie. Są o wiele bardziej, powiedzmy, wszechstronne. Skoro ich rola jako drapieżników jest bardziej złożona, to pewnie ich życie społeczne też kryje jakieś niespodzianki. Oj, zdecydowanie. One żyją w takich strukturach, które można nazwać rodzinami, w watachach rodzinnych. Rodzinami. Tak. I co jest naprawdę fascynujące, opieką nad szczeniętami zajmuje się cała grupa, nie tylko matka i ojciec. Cała grupa? Obserwuje się też takie sezonowe zmiany. Zimą grupy mogą się łączyć, tworząc większe watachy, żeby skuteczniej polować, a na wiosnę znów działają w mniejszych, bardziej rodzinnych jednostkach. A co z młodymi wilkami? A młode, takie 2–3-letnie, często opuszczają swoją grupę rodzinną. Wyruszają, żeby, założyć własną. To brzmi jak bardzo zorganizowana społeczność. Jak to dokładnie działa? Jest jakaś hierarchia, kto tam rządzi? Jest wyraźna hierarchia, chociaż nie zawsze taka sztywna, jak się kiedyś sądziło. Zazwyczaj w grupie rozmnaża się tylko jedna para, ta dominująca. Nazywa się ją parą alfa. Czyli tylko oni mają młode? Przeważnie tak. I kiedy samica wadera karmi młode w norze, to reszta stada, przynosi jej jedzenie. Niesamowite. A później, jak trzczemięta podrosną, wszyscy członkowie rodziny pomagają je karmić, chronić. Ta współpraca jest absolutnie kluczowa dla ich przetrwania. Wow, a mamy jakieś konkretne dane? W artykule wspominali o cyklu życiowym. Tak, są podane. Okres godowy to, powiedzmy, od grudnia do lutego. Ciąża trwa około 63 dni. Czyli podobnie jak u psów. Dokładnie. W miocie rodzi się zwykle od 1 do 4 szczeniąt. Maluchy otwierają oczy po jakieś 10–12 dni. Mleko ssą przez 2 miesiące, a dojrzałość osiągają mniej więcej w wieku 2 lat. To wszystko dzieje się w ramach tej społecznej struktury. Tak, w ramach tej współpracującej rodziny. Warto też chyba wspomnieć, jak odróżnić wilka od psa, bo bywają mylone, prawda? Szczególnie z owczarkiem niemieckim. O tak, to ważna kwestia. Źródło zwraca uwagę na kilka cech. Na przykład oczy wilka są osadzone skośnie. Aha. Głowa jest szersza i dłuższa. To widać też w budowie czaszki. Jest tam taki wyraźny grzebień potyliczny. No i ogon. Co z ogonem? U wilka zazwyczaj zwisa swobodnie, jest opuszczony. Pies, zwłaszcza owczarek, często trzyma go poziomo albo nawet podniesionego. To są takie, subtelne, ale jednak istotne różnice. Dobrze wiedzieć. Biorąc to wszystko pod uwagę, tę złożoną dietę, życie rodzinne, te cechy wyglądu, jak to się ma do faktu, że w Polsce wilk jest gatunkiem chronionym? No właśnie, ta ochrona to jest wynik zrozumienia. Zrozumienia jego ważnej roli w ekosystemie i tego, że jego prawdziwa natura jest znacznie bardziej skomplikowana niż ten taki, powiedzmy, mityczny obraz złego wilka. Czyli odchodzimy od stereotypów. Dokładnie. Musimy patrzeć szerzej. I to, prowadzi do takiego ciekawego pytania. Jak lepsze zrozumienie wilka,
jego biologii, zachowań może wpłynąć na nasze postrzeganie całej dzikiej przyrody, a może nawet naszych psów domowych. To prawda. I to chyba dobra myśl na koniec. Skoro wilki są chronione, a ich życie jest tak złożone i ważne dla ekosystemu, jakie to stawia przed nami wyzwania? Jakie obowiązki? Zwłaszcza tam, gdzie ludzie i wilki żyją obok siebie. Tak. Jak zapewnić to współistnienie? Myślę, że nad tym warto się zastanawiać po dzisiejszej rozmowie.